Pięć lat temu popełniłem też taki fajny projekt customowy. Przeróbka blacharska Cadillaca z 1947 roku na customowe coupé. Także też znalazłem materiały filmowe z tej przebudowy. Także zapraszam Was teraz na kolejny film z historii budowy customowego Cadillaca Fleetwood. Stoję właśnie przy Cadillacu Fleetwood z 1947 roku. Jest to przebudowa typu custom. Auto zostało zmodyfikowane. Oryginalnie było 4-drzwiowym sedanem. W tej chwili przerobione zostało w mojej firmie na 2-drzwiowe coupé. Został obniżony dach o 11 cm. No i cały tył, co widać na filmikach, jest zmodyfikowany. Wszystko jest robione ręcznie. Staram się zachować jak najwięcej oryginalnych elementów. No to jest proces, który zajmuje miesiąc, 2 miesiące, czasami 3-4 nawet rok czasu. Przerabianie tej karoserii. Natomiast najważniejsze jest to, żeby spojrzeć na taki samochód przed pierwszym cięciem i tak sobie obmyślić cały plan pracy, aby wykonać jak najmniej cięć, żeby wykonać jak najmniej łączeń elementów, jak najmniej wstawek z nowej blachy, natomiast całkowicie odmienić wygląd samochodu. Dlatego zacząłem od wykonania szkiców, odręcznie, koncepcji takiej przebudowy. Następnie zrobiłem wizualizację w Photoshopie takiego auta i przystąpiłem do prac już czysto blacharskich. W pierwszej kolejności przystąpiłem do demontażu drzwi z nadwozia, jak i do wyciągnięcia wnętrza i posprzątania w środku, po czym wspawałem wzmocnienia karoserii i zarówno jeżeli chodzi o karoserię do wysokości szyb, jak i samego dachu, tak żeby móc później fajnie sobie pracować, ciąć i żeby mi ta karoseria po prostu nie uciekła, tak samo żeby dach mi się nie rozjechał. Dokonałem odpowiednich zastrzałów, no i też te zastrzały później tak zrobiłem, że mogłem sobie je modyfikować i na ich podstawie spawać całą karoserię. Tak jak widać, dach odcięty, obniżony, dzięki tej konstrukcji nie rozjeżdża się i można sobie go spokojnie przymierzać na karoserię i dzięki temu patrzeć, gdzie, w jaki sposób modyfikować te elementy, aby to ze sobą fajnie się ze sobą zgrało. No i po wstępnym przyłożeniu dachu do samochodu zacząłem przerabiać drzwi, czyli przednie drzwi trzeba było wydłużyć, tylne drzwi skrócić, tylne drzwi też będą zaspawane w nadwoziu na stałe. No i to, co wyciąłem z tylnych drzwi, przełożyłem do drzwi przednich, wykorzystałem te elementy, żeby wydłużyć przednie drzwi o 16 cm, tym samym skracając tylne o 16 cm. No i postarałem się to zrobić wszystko w taki sposób, żeby jak najbardziej przypominało to oryginalny samochód, żeby nie było widać jakoś szczególnie, że te elementy są przerabiane. Po odcięciu dachu i obniżeniu, aby zszedł mi się ze słupkami A, B i C, musiałem go przeciąć w połowie, jak i poszerzyć. Tak samo odciąłem ramkę przedniej szyby, żeby też ją w odpowiedni sposób zmodyfikować. No i dzięki tym zastrzałom, które wspawałem, mogłem sobie ten dach swobodnie przecinać w pół, rozsuwać, mając tą pewność, że nie stracę jego kształtów, jego geometrii. Kiedy już poszerzyłem dach i połączyłem go z przednią ramą szyby z słupkami A, mogłem zająć się przerabianiem słupków C. Chodziło o to, aby nadać autu kształt klina, żeby tył schodził się ku dołowi, żeby auto ku tylnej części nadwozia schodziło w dół. Także musiałem przerobić tył samochodu, obniżyć cały tył samochodu, łącząc go przy okazji ze słupkami C. I w momencie, kiedy miałem już przyłapane też słupki C, zacząłem obrabiać drzwi, łącznie z tym, że zacząłem wykonywać ramki drzwiowe i po kolei szedłem od lewej strony samochodu do prawej.
Dzięki temu, że miałem już słupki A i słupki C, zacząłem wykonywać słupek B, który zdecydowaliśmy się wykonać pod kątem, tak żeby dać temu autu jeszcze taki odpowiedni sznyt, odpowiedni klimat. No i po zrobieniu słupka B zacząłem wszystkie łączenia spawać. No i po złapaniu dachu, drzwi i zespawaniu tylnych drzwi założyłem na samochód błotniki, maskę, jak i tylną klapę, tak żeby sobie złapać wizualnie całość samochodu, ponieważ tył auta będzie odcinany, ponieważ tylna część samochodu miała trafić do innego Cadillaca, który nie posiadał tyłu, a my tutaj mieliśmy rzeźbić customowy tył. Złożyłem sobie to, żeby zacząć zastanawiać się, w jaki sposób przerabiać tylną część nadwozia. No i kolejnym krokiem, wiadomo, była przeróbka tylnej klapy i powoli budowanie tyłu od podstaw. Zacząłem od dorabiania fragmentu podłogi w miejscu, gdzie było koło zapasowe. Następnie, jak już miałem wstępnie podłogę złapaną, zacząłem rzeźbić, poszerzać tylną klapę, po czym ponownie wróciłem do podłogi, gdzie już miałem klapę zrobioną, żeby zrobić tylny rant błotnika, bagażnika, przepraszam. A i po zamontowaniu błotników zacząłem zastanawiać się, jak tutaj urzeźbić pozostały fragment tylnej części karoserii. No i też stopniowo, po kolei, po prostu starałem się zalewać wszystkie spawy, wszystkie łączenia. Dorobiłem też brakujące ramki na drzwiach i pospawałem do końca dach. Uzupełniłem brakujące elementy. Wszystko oszlifowane, spawane doczołowo i też z uwagą, żeby nie pofalowało tych elementów zbyt bardzo, ponieważ koncepcja była, żeby samochód został w patynie. Także tutaj też z drugiej strony widać górną część ramki drzwi, którą trzeba było dorobić, bo ogólnie budując ramki okien opierałem się o to, co wycięłem z drzwi. Także bardzo mocno modelowałem, obracałem sobie, elementy tylnych drzwi trafiały do przodu, elementy przednich trafiały do tyłu. No i zabrakło kawałka, który musiałem dorobić. Tu widać pospawane. Dół był lekko zgnity, także tam są wstawki porobione. No i fragment bagażnika. I mówię, złożyłem samochód i zacząłem zastanawiać się, jak tutaj uzupełnić brakujące elementy tego tyłu. Dobiegł końca etap budowy Cadillaca Fleetwood z 1947 roku. Budowa polegała na modyfikacji samochodu z wersji sedan czterodrzwiowej na customową wersję coupé z obniżonym dachem. Sekcja dachu o 11 cm z sekcją tylnej części nadwozia. Tylna część nadwozia zaraz za drzwiami tylnymi, w miejscu, w którym oryginalnie drzwi tylne się znajdowały, została obniżona również 11 cm i przesunięty, w zasadzie wydłużony na tyle, że trzymamy oryginalny rozmiar nadwozia, czyli skracamy przestrzeń pasażerską, wydłużony tył o 17 cm, tylna część dorabiana całkowicie ręcznie, łącznie z ścianami i podłogą bagażnika. Tylne błotniki oryginalne z wersji Fleetwood, ale przesunięte do tyłu o 7 cm, tak aby nachodziły na zderzak. Zderzak jest odpowiednio zmodyfikowany, tak aby sylwetka auta po prostu miała kształt takiego smukłego fastbacka. Dach też jest pod innym zupełnie kątem niż oryginalnie. Był nacięty z przodu, aby całą część dachu przechylić w kierunku do tyłu, tak aby cały samochód uzyskał taki kształt klinowaty. No, samochód na żywo robi ogromne wrażenie, także po wykończeniu, po lakierowaniu, po wypiaskowaniu tego, naprawdę myślę, że będzie kawał porządnej, fajnej fury, niepowtarzalnej. Szczególnie biorąc pod uwagę gabaryty samochodu, który jest po prostu przeogromny.
W środku można spokojnie się położyć. Jest miejsce leżące. No wnętrze widać, że samochód stał na pustyni wiele lat. No dużo włożonego serca. Słupek boczny, tak jak widzimy, wykonany całkowicie customowo, pod kątem i bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę robi to kawał roboty. Bardzo fajna decyzja, nadająca całej sylwetce ogromnego dynamizmu. Także auto ma już założone koła i gotowe do wylotu. I na końcu filmu chciałem Was zaprosić do subskrypcji kanału. Jeżeli zasubskrybujecie, to wciśnijcie też dzwoneczek, będziecie otrzymywali powiadomienia o nowych filmach. Chciałem Was też zaprosić do skomentowania tego filmu, zostawienia lajka i do obejrzenia pozostałych filmów na kanale, gdzie buduję customowego Buicka, Zoom Buicka. Buick z 1955 roku, całkowicie customowa przebudowa, jak i buduję Restomoda Chevroleta 3100 z 1954 roku z mechaniką Dodge'a Durango z 2003 roku. Dzięki, pozdrawiam i jeszcze raz zapraszam do subskrypcji.